Cześć! Dziś porozmawiajmy o czymś osobistym, o Waszym rozwoju. Pokażemy, jak sztuczna inteligencja może pomóc Wam rozwijać siebie, swoje pasje, zainteresowania i codzienne umiejętności. Bo rozwój osobisty to nie tylko książki i szkolenia. To także nauka nowych rzeczy, odkrywanie świata przez podróże, lepsze planowanie dnia, zadbanie o swoje zdrowie i emocje, a także rozwijanie tego, co robicie na co dzień. W domu, w ogrodzie, w lokalnej społeczności czy w działaniach wolontariackich. Sztuczna inteligencja może być w tym pomocnikiem doradcą, który podpowie, zaplanuje, zmotywuje i zainspiruje. I właśnie o tym będzie ten materiał. Rozwój osobisty to proces, w którym uczymy się nowych rzeczy, odkrywamy swoje mocne strony i rozwijamy umiejętności potrzebne w codziennym życiu, pracy i działaniach społecznych. Może to być nauka języków obcych, zdobywanie wiedzy z konkretnego tematu, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych, a także rozwijanie pasji i hobby. Od ogrodnictwa przez rękodzieło po technologię. Dla osób działających społecznie rozwój osobisty to nie tylko nauka dla siebie. To także podnoszenie kompetencji, które później można przekazywać innym. W czasie zbiórek, spotkań, wydarzeń, warsztatów czy codziennych rozmów. Sztuczna inteligencja może w tym pomóc na wiele sposobów. Ułatwia planowanie nauki krok po kroku, tłumaczy trudne rzeczy prostym i zrozumiałym językiem, a także natychmiast odpowiada na pytania. Bez oceniania i bez presji. Potrafi tworzyć fiszki, quizy, zestawienia i notatki, które pomagają w utrwalaniu wiedzy. Może też przypominać o zadaniach, inspirować do działania i podsuwać pomysły. Co ważne, wspiera również motywację, szczególnie wtedy, gdy brakuje czasu, siły lub energii, żeby zacząć. W jakich obszarach sztuczna inteligencja może nas wesprzeć w rozwoju osobistym? Pomoże nam na pewno w nauce języków obcych, poznawaniu specjalistycznego słownictwa czy spersonalizowaniu naszej nauki. Pomoże nam też tworzyć notatki, streszczenia, planować karierę, ale pomoże też w gotowaniu i przygotowaniu diety. Jest też dobrym asystentem w planowaniu treningów, czy chociażby planowaniu podróży. Przenieśmy się w takim razie do naszego asystenta. Spróbujmy zobaczyć, czy jest w stanie wesprzeć nas w nauce języków. Bardzo często potrzebujemy wiedzy z jakiejś specjalistycznej dziedziny. Przygotujmy mu pytanie o kilka słówek w języku angielskim dotyczących pierwszej pomocy. Jak widzimy, po wysłaniu takiego zapytania, nasz asystent przygotował nam całą listę słówek związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Od razu przygotował nam też tłumaczenia tych wszystkich pojęć. Jednocześnie poprosiliśmy go o 14-dniowy plan nauki. Jak widzimy, podzielił nam zagadnienia na te 14 dni, a także zaproponował krótkie ćwiczenia oraz podsumowanie wiadomości. Mając listę słówek, spróbujmy poprosić naszego asystenta o wygenerowanie jakichś przykładów użycia. Wpiszmy pytanie, podaj przykłady użycia w kontekście wraz z tłumaczeniami. Wysyłam pytanie i nasz asystent powinien przygotować nam odpowiednie scenki. Jak widzimy, mamy teraz nasze słówka już w kontekście, w odpowiednich sytuacjach i pod spodem mamy od razu przetłumaczone konkretne zdania. Mając przygotowane słówka z pierwszej pomocy i konteksty ich użycia, spróbujmy teraz zmienić tematykę. Poprośmy naszego asystenta o przygotowanie nam dialogów i scenariuszy użycia, ale słówek związanych z gotowaniem. Jak widzimy, już dostajemy odpowiedź. Na początku asystent przygotował nam podstawową listę słówek, a poniżej mamy odpowiednie dialogi. Każdy dialog pod spodem od razu ma tłumaczenie na język polski, żebyśmy rozumieli, co w tym dialogu się dzieje. Spróbujmy w nowym wątku, tym razem skorzystać z języka hiszpańskiego. Poprośmy go o przygotowanie podstawowych słówek w języku hiszpańskim związanych z lasem i przyrodą, ponieważ organizujemy wycieczkę dla młodzieży. Wpisujemy prompt odpowiedni i wysyłamy nasze pytanie do asystenta. Jak widzimy, tym razem nasz asystent nie korzysta już z języka angielskiego, ale z języka hiszpańskiego. Możemy poprosić naszego asystenta
o przygotowanie różnych materiałów i pomocy w kilkunastu językach, których byśmy chcieli się uczyć. Nasz asystent może nam pomóc także w bardziej zaawansowanym planowaniu nauki różnych zagadnień. Możemy poprosić go o przygotowanie całego planu nauki, zagadnień, różnych pojęć z tematu, który nas interesuje. Tym razem spróbujmy nauczyć się obsługi Excela. Przygotowałem specjalny prompt, który pozwoli nam taki plan wykonać. Jak widzimy, jest on już dużo dłuższy od poprzednich poleceń. Pierwszy raz stosujemy bardziej skomplikowane zapytanie. Nasz prompt prosi o przygotowanie 3-miesięcznego planu nauki Excela od podstaw. Chcemy, żeby nasz asystent uwzględnił podział materiału na tygodniowe etapy, kluczowe umiejętności i funkcje, proste projekty praktyczne, codzienne zastosowania Excela, regularne ćwiczenia i powtórki oraz sposób weryfikacji moich postępów. W tym pytaniu dajemy też dodatkowe informacje i mówimy mu, że mamy około 6-8 godzin tygodniowo na naukę i nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z Excela. Chcielibyśmy się nauczyć podstawowych funkcji formatowania, prostych formuł i funkcji, takich rzeczy dla osób początkujących. Tym razem możemy skorzystać też z dodatkowej funkcji, czyli poprosić, żeby przygotowując ten plan, nasz asystent trochę więcej pomyślał, trochę mocniej zgłębił ten temat. Dlatego zaznaczymy mu tą opcję Think Deeper. W tym momencie wysyłamy zapytanie i będziemy musieli trochę dłużej poczekać na odpowiedź, ponieważ asystent musi dokonać większej analizy tych zagadnień. Jak widzimy, po dłuższej chwili oczekiwania nasz asystent przygotował nam odpowiedź. Mamy tutaj przygotowany już bardziej złożony plan nauki zagadnień związanych z Excelem. Każdy tydzień mamy podzielony na tematy umiejętności, projekty praktyczne, codzienne zastosowania, ćwiczenia i powtórki, ale także weryfikację postępów. Cały plan składa się z kilkunastu tygodni. Oczywiście możemy w tym momencie poprosić naszego asystenta o przygotowanie dodatkowych materiałów. Poprośmy go, aby przygotował nam odpowiednie materiały do nauki, a także rozpisał jeszcze szczegółowo zagadnienia. Spróbujmy rozpisać sobie tydzień trzeci. Przygotowujemy zapytanie i wysyłamy do naszego asystenta. Ponownie musimy chwilkę poczekać. Po kolejnej chwili oczekiwania, jak widzimy, nasz asystent przygotował nam materiały do nauki do tygodnia trzeciego, który obejmuje formuły i podstawowe funkcje. Mamy tutaj przygotowane zagadnienia, mamy wskazane materiały do nauki, ale co najważniejsze, mamy też pokazane różnego rodzaju ćwiczenia. W ten sposób możemy poprosić asystenta o rozpisanie każdego tygodnia z naszego początkowego planu. Możemy także poprosić naszego asystenta o bardziej szczegółowe wyjaśnienie konkretnego zagadnienia. Mamy tutaj funkcję średnia. Spróbujmy w takim razie poprosić go o wyjaśnienie działania tej funkcji. Wysyłam w takim razie zapytanie: opisz działanie funkcji średnia. W tym momencie nasz asystent przygotowuje nam odpowiedź. Po chwili mamy, jak widzimy, już rozpisaną funkcję średnia, opisaną jak działa, łącznie z przykładem użycia, składnią funkcji i całym wyjaśnieniem, jak możemy ją stosować. Bazując na naszym asystencie i tym myśleniu głębokim, możemy przygotować sobie cały plan nauki wraz z rozpisaniem tematów, przygotowaniem materiałów do tej nauki, a potem możemy dopytywać jeszcze o szczegóły, których do końca nie zrozumieliśmy. Sztuczna inteligencja to także rozwiązywanie codziennych problemów. Spróbujmy zadać jej kilka pytań. Załóżmy, że poplamiliśmy koszulę. Wyślijmy pytanie, jak usunąć plamę z czerwonego wina z białej koszuli. No i mamy odpowiedź. Nasz asystent zasugerował nam jeszcze obejrzenie 2 filmów oraz przygotował 4 sposoby na to, w jaki sposób takiej plamy można się pozbyć. A co jeśli naszym codziennym problemem jest ugotowanie grochówki dla 100 osób?
Przygotujmy odpowiednie pytanie. Potrzebuję ugotować grochówkę dla 100 osób. Podaj mi przepis i oblicz, ile potrzebuję składników. Wysyłam to do asystenta. I jak widzimy, pojawia nam się odpowiedź. Na początku mamy składniki 30 kg grochu, 10 kg ziemniaków i tak dalej, a dalej mamy przepis, czyli kolejne kroki, jak taką grochówkę powinniśmy przygotować. Pozostając w tematach kulinarnych, możemy także do naszego asystenta wysłać jakieś składniki, które posiadamy i zapytać go o to, czy jesteśmy w stanie coś z tego ugotować. Przygotujmy pytanie. Mam 3 jajka, 200 ml mleka i mąkę. Co możemy z tego zrobić? Wysyłamy. I jak widzimy, okazuje się, że tylko z 3 produktów jesteśmy w stanie wykonać aż 4 rzeczy. Nasz asystent zaproponował nam dzisiaj naleśniki, jajecznicę z mąką, racuchy i krem budyniowy. Możemy zaproponowane dania zweryfikować. Jeżeli przyjrzymy się naszej odpowiedzi, na końcu 3 z nich pojawiają się drobne cyferki. Klikając taką cyferkę, możemy przenieść się do źródła, z którego ta wiedza została zaczerpnięta i jesteśmy w przepisie, który nasz asystent przeanalizował. Naszym problemem może być także obsianie trawnika. Jeżeli chcielibyśmy obsiać trawnik trawą, możemy poprosić asystenta o pomoc w obliczeniu ilości potrzebnych nasion. Zadajmy pytanie, ile nasion potrzebuje, żeby obsiać 10 m2 trawnika. Po wysłaniu dostajemy odpowiedź, że potrzebujemy około 250-300 g nasion trawy. Aby rozwiązać kolejny problem, skorzystamy z aplikacji desktopowej. Jak widzimy, ma ona dosyć podobny wygląd do aplikacji przeglądarkowej. Mamy tutaj tylko inny odcień, dlatego że aplikacja ta pobiera sobie ustawienia z systemu. W momencie, jak mamy ustawiony tryb ciemny, ona też będzie pracować w trybie ciemnym. Rozwiążmy problem związany z sadzeniem kwiatków. Spróbujmy zadać pytanie, ile potrzebujemy ziemi do 6 doniczek o średnicy 30 cm i wysokości 25 cm. Wysyłamy i jak widzimy, czat zaczyna nam przygotowywać odpowiedź. Czasami może zdarzyć się tak, że w naszej odpowiedzi czy we wzorach pojawią się trochę dziwne znaki, ale jeżeli nasz wynik jest dobry, to się tym nie przejmujemy. Wyszło nam, że aby posadzić nasze kwiatki, musimy zdobyć 106 litrów ziemi. Możemy także poprosić naszego asystenta o wsparcie przy remoncie. Jeżeli planujemy malowanie ścian, możemy zapytać go, ile farby o wydajności 15 m2 na litr potrzebujemy do pomalowania 8 ścian o wymiarach 3 m na 2,5 m. Wyślijmy. Nasz asystent przygotował nam odpowiedź. Wychodzi, że potrzebujemy około 4 litrów farby, aby pomalować wszystkie ściany. W ostatnich zastosowaniach spróbujmy skorzystać z aplikacji mobilnej. Aplikację instalujemy na telefonie, logujemy się kontem Microsoft i możemy odpytywać naszego asystenta. Widzimy okno aplikacji, jest podobne do tych 2 poprzednich. Mamy pole, w którym możemy wpisać wiadomość. Tym razem załóżmy, że wybraliśmy się na wycieczkę do Lublina. Zadamy pytanie, jestem właśnie w Lublinie, jakie najciekawsze miejsca powinienem zwiedzić? Wyślijmy pytanie do asystenta i jak widzimy, mamy kilka propozycji. Stare Miasto, Zamek Lubelski, Plac Litewski, Muzeum Wsi Lubelskiej czy Podziemia Lubelskie. Podobnie jak w poprzednim przypadku przepisów, widzimy, że na końcu każdego wskazanego miejsca mamy małą cyferkę, która przekieruje nas do źródła, czyli do miejsca, z którego czat zaciągnął sobie wiadomości. Kolejną naszą aktywnością, w której możemy skorzystać z pomocy asystenta, są prace w ogrodzie. Załóżmy, że dbamy o nasze rośliny i chcemy wykonać oprysk. Możemy poprosić asystenta o pomoc w przeliczeniu odpowiednich dawek. Zadajmy mu pytanie. Potrzebuję przeliczyć dawkę miedzianu, dawkowanie 2,5-3 kg na hektar na 700 litrów wody. Oblicz dawkę na 8 litrów wody. I nasz asystent udzielił nam odpowiedzi.
Ostateczna dawka na 8 litrów wody takiego oprysku wynosi od 28 do 34 gram. Na koniec wykorzystajmy dodatkową funkcjonalność naszego asystenta. Spróbujmy wgrać mu zdjęcie i poprosić go o opis. Wybieram opcję Przekaż zdjęcie. Wybieram zdjęcie, które mnie interesuje. Zaznaczam i wysyłam do asystenta. Jak widzimy, załączone zdjęcie ładuje nam się w wiadomości. Możemy teraz dodać do tego dodatkowe informacje. Spytajmy w takim razie naszego asystenta, co to jest za roślina i jak ją uprawiać. Po chwili nasz asystent przeanalizował zdjęcie i udzielił odpowiedzi. Napisał nam, że prawdopodobnie jest to plumeria, a poniżej udzielił wskazówek dotyczących tego, jak ją hodować. W naszej działalności społecznej często pomagamy innym, organizujemy wydarzenia, wspieramy lokalną społeczność, działamy z pasją i zaangażowaniem, ale w tym wszystkim nie możemy zapominać o sobie. Dobrze mieć pomocnika, który zawsze jest pod ręką. Takiego, który nie ocenia, nie krytykuje i nie zniechęca, tylko wspiera, podpowiada i motywuje. Taką rolę może pełnić sztuczna inteligencja. To narzędzie, które możesz wykorzystać na własnych zasadach, żeby się uczyć, planować, rozwijać, testować nowe pomysły albo po prostu zrozumieć coś szybciej i łatwiej. Spróbujcie sami. Zadawajcie jedno pytanie dziennie o coś, co Was interesuje, czego chcielibyście się nauczyć albo z czym macie problem. To może być drobiazg, ale krok po kroku zaczniecie rozwijać nie tylko swoje działania społeczne, lecz także samych siebie.